Hej teoretycy, jestem Karol i witam was na kanale Unbranded Buffalo i oglądacie teraz teorię BTS, czyli serię, która ma już ponad 30 filmów i z każdym kolejnym albo nabiera coraz więcej sensu, albo w całości go traci. Zaczynamy! Mogę się jedynie domyślić, jak długo czekaliście na nową część teorii BTS, szczególnie, że Big Hit ostatnio nas zaspało całkiem sporą ilością nowych filmów i notek, które wymagają analizy, interpretacji i wytłumaczenia. I jeszcze będąc w Korei miałam okazję przeczytać nowo opublikowaną na Instagramie Big Hit, oczywiście z tłumaczeniem, notkę Jungkooka, która po pierwsze z powodu bardzo zaskakującej treści prawie sprawiła, że spadłam z łóżka, a po drugie po prostu dała nam pewność, że tych notek będzie więcej i dlatego też w nowym albumie BTS, czyli Love Yourself Tear, pojawia się kolejna taka książeczka z notkami, które naprawdę dużo tłumaczą. Ale do notek nawiążę jeszcze w innym filmie, a teraz powinniśmy się skupić na tym, co otrzymaliśmy w formie filmów oraz wywiadów z BTS przy okazji BBMA, a oni tam wytłumaczyli zaskakująco dużo. Basically, love is a complex, right? And there are sort of some sides that make us really feel bad or depressed. Like there could be tear, there could be sadness. So this time we want to focus on some of the parts of love that we want to like run away from. Yeah, so the name is Tear. Warto zacząć od znaczenia nazwy całego albumu, czyli Love Yourself Tear, i Namjoon w jednym z wywiadów powiedział, że miłość może nas wywołać różne uczucia, może być szczęśliwi, ale możemy także czuć się zdołowani i stąd jest nazwa Tear. Dodał też, że BTS tym razem chciałoby się skupić na tych elementach miłości, od których chcieliby uciec. Przed ukazaniem się Fake Love, czyli nowego teledysku, otrzymaliśmy od Big Hit 3 filmy i pierwszy z nich był to trailer całego comebacku, jednocześnie intro, czyli Singularity, w wykonaniu V, podobnie jak miało to miejsce przy okazji poprzedniego albumu, czyli Love Yourself Her, gdzie Serendipity w wykonaniu Jimina także było takim intro. I oczywiście oprócz Singularity pojawiły się także dwa teasery do Fake Love, w których także działo się, jak zawsze, dużo. I właśnie od tego intro zaczniemy. I słowo Singularity można tłumaczyć na dwa sposoby. Jest to stan, w którym jesteśmy, uwaga, i tutaj mamy dwie opcje, albo jesteśmy szczególni, wyjątkowi, albo po prostu łączy się to z tłumaczeniem jako pojedynczy, a to z kolei z samotnością. Singularity oznacza również czyjąś dziwaczność i niezwykłość i w przypadku postaci wykreowanej przez V możemy użyć zarówno sformułowania niezwykłość, jak i po prostu samotność, bo wiemy, że V zawsze się wyróżniał, od zawsze się wyróżniał, ale był także samotny, potrzebował przyjaciela, dlatego też zadzwonił do Namjoona w prologu. Tłumacząc znaczenie słów, muszę cofnąć się jeszcze raz do Love Yourself Her i do Highlight Reel, ale nie do całej historii, a przynajmniej jeszcze nie w tym momencie, a po prostu do tytułów, bo jeżeli dobrze pamiętacie, to przy okazji pojawiania się kolejnych części Highlight Reel w każdym tytule pojawiał się także chiński znak. I teraz sobie przypomnimy, co one tak naprawdę oznaczały. Niestety nie znam języka chińskiego, więc nie znam też chińskiej wymowy, więc znaki pojawią się na ekranie, a ja wytłumaczę ich znaczenie. Pierwszy z nich to przedstawienie i jest to dosłownie przedstawienie całej historii i relacji między bohaterami. Drugi to komplikacja, dodatkowy problem, jest to rozwinięcie akcji, pojawia się czynnik, który komplikuje cały plot i może być to konflikt pomiędzy bohaterami, może być to konflikt pomiędzy bohaterem a jego otoczeniem, albo pomiędzy bohaterem a nim samym, czyli po prostu wewnętrzny konflikt. Trzeci znak to odwrócenie i jest to dosłownie zwrot całej akcji, czyli tak zwany plot twist. Dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał, co sprawia, że historia nabiera zupełnie innego toru. Jest to także punkt kulminacyjny. Czwarty znak jest tłumaczony na język angielski jako denouncement, co z kolei po polsku oznacza potępienie i publiczne oskarżenie kogoś. Jest to po prostu koniec historii, bez względu na to, czy zakończenie jest złe, czy dobre, po prostu wszystko dobiega końca. Jak można było zauważyć, BTS używało tych znaków nie tylko przy okazji publikacji Highlight Reel, ale także na przykład cały album Love Yourself Her był oznaczony drugim z tym znaków, co oznacza, że był rozwinięciem akcji i także intro do tego albumu, czyli Serendipity, miało w tytule ten znak. Druga płyta Love Yourself Tear jest za to oznaczona trzecim znakiem, czyli jest to punkt kulminacyjny i zwrot akcji i najlepiej można to zrozumieć czytając notki dołączone do tej płyty, bo naprawdę można je określić jako spory plot twist i także przy intro, czyli przy Singularity pojawił się ten sam chiński znak. I teraz ktoś na pewno słusznie zauważy, że przecież to jest drugi i trzeci znak, a płyty były dwie, więc gdzie jest ten pierwszy? A pierwszy pojawił się przy euforii, czyli intro do Love Yourself Wonder i to był też moment, kiedy wszyscy byli święcie przekonani o tym, że kolejny tytuł płyty BTS to Love Yourself Wonder, aż tu nagle nie okazało się, że to jest nieprawda, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy Wonder się jeszcze gdzieś kiedyś nie pojawi, a Big Hit naprawdę lubi bawić się z ARMY
w różne dziwne teorie spiskowe. Z tego też wynika, że to właśnie Euforia była chronologicznie pierwsza w całej tej historii i to tam nastąpiło jej przedstawienie, a oprócz tego możemy też wywnioskować, że następne intro, które się pojawi, będzie rozwiązaniem tej akcji i jej zaskoczeniem, ale wydaje mi się też, że to nie nastąpi tak szybko, skoro brakuje nam całej płyty z pierwszym znakiem. A skoro znamy już symbolikę chińskich znaków pojawiających się w erze Love Yourself i wiemy, że Tear to zwrot akcji, to możemy w końcu przejść do analizy Singularity. Jedną z najważniejszych lekcji, jakie BTS próbuje nam przekazać, jest to, żebyśmy kochali samych siebie takimi, jacy jesteśmy i tylko wtedy możemy być szczęśliwi. I co prawda zarówno teksty, jak i teledyski się do tego odnoszą i wszystko byłoby proste i jasne do zrozumienia, gdyby nie fakt, że za tym wszystkim kryje się też inna historia, która ciągnie się jeszcze od ery Hwa Younghwa, czyli The Most Beautiful Moment in Life. I jeszcze dodatkowo do wszystkich albumów Love Yourself są dodawane notki, w których to wszystko jest wyjaśnione, które w dodatku także nazywają się Hwa Younghwa The Notes. Muszę powiedzieć, że emocje zawarte w Singularity, głos V i cała otoczka tego wideo sprawia, że za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, łzy same napływają mi do oczu, ponieważ czuć ten ból i czuć to cierpienie, które jest tam zawarte. Aczkolwiek w tym teledysku, jeżeli można nazwać to teledyskiem, widzimy, jak V walczy sam ze sobą, próbuje odrzucić samego siebie i jest to moment, w którym widzimy, jak odpycha dłoń i ta dłoń, którą odpycha, jest jego własną. Poprzez kolory możemy za to dostrzec, że towarzyszą mu skrajne uczucia i niebieski będzie oznaczał smutek, czerwony za to złość. Jednym z ważniejszych i bardziej wyeksponowanych momentów tego intro są białe maski. W pierwszej scenie układają się one za V w kształt serca, co oczywiście odnosi się do tytułu całego albumu, czyli Love Yourself. Jako że maski same w sobie będą się odnosić do różnych twarzy, które przybiera V, różnych osobowości, udawania kogoś, kim tak naprawdę nie jest, to kształt serca będzie się za to odnosił do próby zaakceptowania siebie, bez względu na wszystko. W innej scenie z tymi maskami natomiast V trzyma w dłoni kwiat. Jeżeli przyjrzymy się mu lepiej, przyjrzymy się mu bliżej i dokładniej, to zauważymy, że jest to kwiat Smeraldo, czyli kwiat, który pojawił się w koncepcie BTS już wcześniej, pierwszy raz związany z Jinem. Smeraldo nie jest prawdziwym kwiatem, jest to kwiat stworzony przez Big Hit na potrzeby własne i jeżeli jesteście ciekawi jego znaczenia albo nie pamiętacie, co oznacza, to w opisie tego filmiku znajdziecie link do całej teorii poświęconej właśnie kwiatom Smeraldo. Smeraldo jednak oznacza prawdę, która nie może zostać ujawniona i nawiązując do notek, do tego, że Jin ukrywał coś przed wszystkimi swoimi znajomymi i do tego, że V ukrywa przed nimi to, co zrobił, Smeraldo idealnie wpasowuje się w Singularity. V próbuje dać kwiat każdej z masek, jednak te się odsuwają i w tym wypadku ten kwiat będzie symbolizował samego V, jego prawdziwą osobowość, jednak on nadal nie jest w stanie jej zaakceptować. Dlatego pod koniec tego intro znowu przybiera maskę lub po prostu zakrywa twarz dłonią. V czuje się również zagubiony, co można wyczytać w tekście do Singularity. Słyszy on nieznajomy dźwięk, głos, którego nie rozpoznaje i chciałby go stłumić, jednak nie jest to możliwe, a ból, który czuje, jest zbyt silny. 낯설음 가득한 소리 귀를 막아보지만 잠에 들지 못해 목이 자꾸 아파와. W tekście widzimy też bezpośrednie nawiązanie do rzucenia się do wody i oczywiście pierwsza myśl, czyli związek z prologiem z faktem, że V rzucił się do jeziora, jest jak najbardziej prawidłowa, aczkolwiek w tym wypadku sens jest dużo bardziej metaforyczny, ponieważ teraz rzucenie się do wody, rzucenie się do jeziora będzie oznaczało zatopienie swojej osobowości i po prostu utracenie siebie. 고소해 내가 널 버렸잖아 내 목소리를 널 위해 묻었잖아. Ten moment zatracenia siebie V porównuje do zimy, do zimowego jeziora, pokrytego jedynie taflą lodu, z którego nie ma ucieczki, jest tylko ból. 날 버린 겨울 호수 위로 두꺼운 얼음이 얼었네. Ale wierzy też, że lód stopnieje i w końcu nadejdzie wiosna, która wszystko odmieni. 결국엔 언젠가 봄이 와 얼음들은 녹아내려 흘러가. Słyszymy, że V nie miał wyboru, tak musiało się stać, jednak pod koniec Singularity pyta, czy ten głos nie jest prawdziwy, czy nie musiał on odrzucać samego siebie. Pyta też, czy ból nie jest prawdziwy i jak powinien był wtedy postąpić. Tell me 내 목소리가 그처럼요 날 버리지 말았어야 했는지 Tell me 고통조차 그자라면
co zrobił w I Need You. Być może głos, który wtedy słyszał wewnątrz, który kazał mu zabić ojca, nie był jego własnym wewnętrznym głosem i być może mógł postąpić inaczej. Warto też zwrócić uwagę na kolczyk, który Vi ma w uchu. Jest tam napis loved, czyli kochany, ale w formie przeszłej, czyli Vi był kochany lub kogoś kochał, ale coś, co się później zdarzyło, sprawiło, że teraz odczuwa jedynie ból. Ważna jest również ostatnia scena w Singularity, w której Vi zakłada białą maskę, a z oka tej maski spływa czarna łza. I oczywiście jest to nawiązanie do tytułu albumu, czyli Tear. Ale to nie wszystko, ponieważ w tekście do Singularity Vi wspomina o śnie, w którym na krótko utknął, a wiedząc, że może być to sen, bardzo łatwo jest wyczytać symbolikę czarnej łzy właśnie w snach, a oznacza ona utratę czegoś lub kogoś, kto był nam bliski, a Vi z kolei utracił samego siebie. To było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do Singularity. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłam, to oczywiście tradycyjnie napiszcie to w komentarzach razem z Waszymi teoriami i z Waszymi opiniami, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku, w którym omówię teorię do Fake Love.